Witajcie na moim kanale. Postanowiłem właśnie, że mam ochotę na coś dobrego, co bardzo lubię i jestem i bardzo lubię i dostałem grande. Witamy we Włoszech. Przyjechałem tutaj specjalnie, żeby spróbować prawdziwej carbonary z guanciale, bo nie mogę tego dostać w Anglii, a tęsknię za tym daniem niesamowicie, więc jesteśmy w Italii. Chipsy do piwa i bułeczki dostaliśmy gratis, bo takie jest zwyczaj włoski, żeby dostać coś za darmo. No i dostaliśmy tutaj jakieś bułeczki, pizzerinki i jakąś kanapkę. Fajnie to wygląda. Chipsy tutaj są robione na miejscu, są ciepłe. Dobre. Piwo też dobre. To jest piwo grande litrowe. One kosztuje tutaj 15 euro. Jesteśmy dosłownie 10 metrów od Panteonu. Piwo 15 euro. Nie opłaca się brać pół litra, bo się nie opłaca, bo dodajecie dosłownie 5 euro i macie duże. Spróbujemy jedną, żeby nie było, że na vlogu nie jemy. To jest mała taka pizzerinka. To jest po prostu margaritka, bym powiedział. Pyszne pomidory tu mają. Włosi potrafią hodować pomidory i to są naprawdę zacne pomidory. Nie jest to za suche, mięciutkie, cieplutkie. Zacne. Tutaj takie kanapeczki, ciasto francuskie, salami i ser. Tu jakaś rucola. Ale pachnie rukolą. Rewelacja. Pierwszy raz jem salami na ciepło. Bardzo dobre. Rucola świeżutka, salami pyszne. Zobaczcie, ciasto francuskie się fajnie rozkłada. Kurde, dobre. Dobre. Moi drodzy, wybaczcie, że jestem za szkłem, ale nic nie widzę. Wolę być za szkłem. To jest nasza przystawka. Stwierdziliśmy, że jesteśmy troszkę głodni i nie będziemy jeść głównego dania, bo jednak mamy przed sobą jeszcze trochę chodzenia. Zamówiliśmy antipasti. Salami, to jest szynka parmeńska dojrzewająca, to jest wołowinka. Tu mamy mortadellę. Jak ktoś zna z Polski, to jest zupełnie coś innego. Jak powiecie mortadella, to tu jest coś pysznego. No i podobnie jak mortadella, tylko że z indyka, więc ja spróbuję tego indyka na sam początek, bo nie jestem fanem takich wędlin. Wędliny we Włoszech to jest po prostu kolejny poziom wędlin. To jest coś pysznego. Salami. O Jezu, jakie dobre. Fajne, słone, pyszne. Prościutto. Uwielbiam szynki dojrzewające. Wow. Zimne? Mam nadzieję, że są Jest, zimne. no jak? Pychaśne. To jest wołowina. Próbujemy. Jedyna na tym talerzu wołowina. To też jest wołowina dojrzewająca. Tak, on mówił. O wow, też słone, bardzo specyficzny smak, taki trochę jak stek, ale nie do końca. Dziwne. Do tego mamy jeszcze sery, czyli mamy mozzarellę, pecorino, grana padano. To jest parmezan, to jest grana padano, do tego oliweczki. Mało tego, dostaliśmy również warzywa sezonowe, tak pan powiedział, przypiekane, posolone i z oliwą z oliwek. Mamy papryczki, uwielbiam paprykę, świetnie zgrillowana. Fajnie, w ogóle widać kawałki zgrillowania, nie? Jest fajnie posolona od razu i jest bardzo słodka, jak na paprykę jest pyszne. Tutaj mamy cukinię. O wow, Jezu, jakie to jest dobre. Cukinia wyborna oraz bakłażan. Bakłażana bardzo lubię, ale musi być zgrillowany i musi być dobrze posolony, bo jednak on robi się gorzki podczas przetworzenia termicznego. W ogóle nie ma goryczy, jest kremowy, bym powiedział. Można byłoby tym bakłażanem chyba chlebek posmarować normalnie, nie? Widzę, że on taki miękki. Powiem tak, rewelacja, przystawka, palce lizać. Cena tej przystawki to jest 35 euro. Nie jest to za dużo mięsa, ale mi się wydaje, że z tymi warzywami i z tymi bułeczkami, co dostaliśmy do tej przystawki, całkiem fajna cena. Nie zapominajmy, jesteśmy w centrum Rzymu, pod Panteonem, dosłownie 10 metrów od Panteonu. Kurde, ale bym zgrzeszył. No jak mozzarelli nie spróbować? No jak? O wow. Mozzarella pyszna, kremowa, rozpływająca się w ustach. Do tego oliwki. Oliwy są niestety z pestką, czego nie lubię. No pyszne. Uwielbiam włoską kuchnię. Uwielbiam właśnie takie przystawki, takie antipasti. Można się tym najeść. Jesteśmy Caffè di Renzio obok Panteonu. Powiem wam tak, tyle gratisów to ja jeszcze w życiu nie dostałem. Bo dostaliśmy bułeczki, dostaliśmy oliweczki, dostaliśmy chipsy i jeszcze raz bułeczki i pan się pyta, czy chcemy tiramisu. Ja mówię, że no nie już, zobaczcie na te ptaszki, zobaczcie na tego ptaszka. Dostaliśmy kawałek panettone. Ciasto z czekoladą. Możecie kupić w takich kartonowych opakowaniach, najczęściej w TK Maxxie w Anglii. To jest właśnie to ciasto.
takie do rubania ona jest idealna, nie? To takie jak nasza chałka. If you can manage to finish everything, I can bag it up for you. I So we think- can have something for you. Oh, to it's work. beautiful. Sorry, I don't know what. We will finish. For me, it's Sorry. fine. We will For me, it's fine. Make me popular, please. So sorry, I'm used to recording my husband. Make me popular. Powiem tak, unikajcie miejsc takich, wiecie, bardzo publicznych, gdzie jest przemiał turystów niesamowity. My weszliśmy trochę do bocznej uliczki. Nie ma tutaj tak dużo ludzi jak obok przy głównym placu, ale jest wybitnie. Naprawdę smaczne, Jest pyszny. Włochy, które kocham. Dobre ciasto, mamo? Jest naprawdę czekoladowa, naprawdę rozpływa się w ustach. Ciasto jest mięciusie, to jest po prostu pyszne. Dzień dobry, witajcie. To jest kolejny dzień. Jesteśmy w dzielnicy Travestere, dzielnicy Rzymu. Przyjechaliśmy tu tylko dlatego, ponieważ kierowca taksówki polecił nam, żeby przyjechać tutaj właśnie do Travestere, bo większość kucharzy w Rzymie, w centrum, no nie pochodzi z Rzymu, to nie są Włosi w ogóle i polecił nam, żeby zjeść dobrą pastę, należy przyjechać tutaj. No i jesteśmy w restauracji, która się nazywa Il Duca. Jest obok restauracja, ma bardzo dużo opinii, ale jest 3 godziny czekania, żeby wejść tam, więc odpuścimy sobie, bo jednak 3 godziny stanie na słońcu, no nie dla nas, na pewno nie dla nas. W lutym byłaby inna historia, nie? No z pewnością, ale czekanie w pełnym słońcu na wejście do restauracji, podziękujemy. Tutaj nie czekaliśmy praktycznie wcale, ale restauracja, jak widzicie, jest pełna. Dostaliśmy piwo, tutaj jest tylko tradycyjne piwo włoskie. Piwo włoskie, ja mam piwo, które się nazywa Gilak. To jest ale robione z winogron, winogronowe ale. Jezu, Nigdy jakie nie ono piłem- jest mocne. Nigdy nie piłem takiego, one ma 8%. 8,5%. O matko, weź odstaw sobie w cień. Czyli te piwo jest tak naprawdę winem, bo to już procentowo jest cloudy, czyli nie jest takie, wiecie, przezroczyste. Pachnie jak winiak. Dobra, testujemy. O, O, bardzo dobre. Takie troszeczkę cytrynowe, bym powiedział na koniec. Można powiedzieć, że to smakuje troszeczkę jak cydr, bo ma taki posmak cytrynowy bardzo. U Ciebie czuć goryczkę, nie czuć winiaka, nie czuć wina w tym piwie. No to jest dziwne. Będziemy na czworaka wracać. ty będziesz, bo ty masz takie mocne. Ja mam takie mocne, także dobra, piwo jest ok. Nasze ma tylko 5. Piwo jest ok. Taki talerzyk antipasty kosztuje 14 euro. Piwo kosztuje 7 euro. Powiem szczerze, to jest najmniejszy talerz antipasty, jaki widziałem w życiu. Dosłownie po 2 kawałeczki wszystkiego. 14 euro. Testujemy prosciutto. No, najmniejsze, ale być może całkiem smaczne. Świeżutkie. To jest wielka różnica. Jeżeli kupujecie takie, wiecie, marketowe, zapakowane zupełnie co innego, to jest zupełnie inny smak. Jest po prostu pyszne. Salami. Bardzo dziwne salami. Zobaczcie, jakie ono jest podłużne. Ja kiedyś jadłem takie salami, one przychodzi w takim batonie. To nie jest okrągłe salami i one jest pyszne, z tego co pamiętam. O wow. Mało tłuszczu i dużo mięsa, dużo papryki, pycha. Fajnie kopie. Bardzo fajny salami. Blue cheese, ulubiony mojej żony. Ja uwielbiam blue cheese, zwłaszcza w zupie. Robię zupę kalafiorową z blue cheese. To jest coś po prostu mega dobrego. Próbujemy. Pyszne, kremowe, ale ta pleśń nie odpycha, tak jak w marketowych kremowych, delikatnie, pyszne. Tu mamy pecorino pewnie. Pecorino, pyszny, słony, kremowy. Rozpływa się w ustach. Powiem Ci, jak na razie, startery bardzo dobre. No i przystawka, której nigdy nie jadłem, chociaż może jadłem, a nie pamiętam, karczoch, tak to wygląda. Jeżeli nie wiem jak to się je, to nie wiem jak to się je. Próbujemy karczocha. Nie wiem czy będzie mnie słychać w ogóle, bo zgubiłem mikrofon. Karczoch smakuje jak głąb z kapusty podsmażony. Taki nijaki, nic specjalnego. No dziwne to jest, dziwne.
Nie powiem, że to jest złe, ale żeby się tym zachwycać i płacić za to 6 euro za karczocha, smaku zupełnie nic nie przypomina. Trochę kapustę, trochę rzepę, ale bez ostrości. Dziwne. Czy bym to zamówił jeszcze raz? Nie sądzę. Ale ten niebieski ser paskudny, No co ty? a tobie smakuje? O Jezu, jakie obrzydliwe. Muszę to powiedzieć, co mi się nie podoba we włoskich restauracjach, zwłaszcza przy takiej pogodzie je się na zewnątrz i niestety, ale Włosi bardzo dużo palą papierosów i smakowanie czegokolwiek i wąchając przy tym dym papierosowy to jest coś najgorszego, co może być. Przy idealnym posiłku wąchać smrody to jest... Ale to jest trochę taka ich kultura chyba, nie? Ale to jest, no nie wiem, jak wy macie, bo mi się to bardzo nie podoba i My nawet jak paliliśmy, to nigdy nie paliliśmy w takich nigdy, miejscach. nigdy. Zawsze patrzyliśmy na innych ludzi wokoło, nie? Także tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś patrzy, że my jeszcze jemy czy coś. Po prostu mają ochotę na papierosa i palą. I to jest ich kraj, ja to rozumiem, ale nie jest to dla mnie przyjemne i bardzo wielki minus to jest dla mnie, moim Ale zdaniem. to za każdym razem, jak jesteśmy we Włoszech, to stwierdzamy, nie? Że bardzo dużo palą, bardzo dużo. Dobra, czekamy na pastę karczoch. Taka brzydzinka pierdzinka, tak naprawdę ani to nie zjadłem tego, ani popróbowałem. To jest takie małe coś, że nie wiem. Ja mogę dodać, jak tutaj będzie słychać, że dla mnie smakowało trochę jak grzyb sowa. Już taki... Kania. Kania, no. Taki No, już ale- chłodny. No zobacz, tam zamówili całą miksę tych. U nas patrzyli, że my jemy. No, nie jest to nic fajnego moim zdaniem. Trzeba to spróbować, ale nie powtórzę tego w najbliższym czasie na pewno. Próbujemy, moi kochani, prawdziwej carbonary z guanciale. Widzę, że sosu jest tutaj ok, bym powiedział. Zobacz, makaron jest na samym wierzchu nasączony sosem. Weźmiemy taki kęs ładny. Wiesz co, miałam nadzieję, że to będzie ta gruba pasta. O, wow. Nie jadłem jeszcze tak kremowej pasty. To jest chyba najlepsze, jakie jadłem. Guanciale pyszne, chrupkie, fajnie dużo pieprzu. Makaron robiony tutaj na miejscu. Taki oczywiście al dente, jak to powinno być. Rewelacyjne danie. Rewelacyjne. Tak. Polecam. 13 euro. Chcę zrobić rzymską czwórkę, czyli idziemy teraz w... Patrz jaki Fiat 500. To jest prawdziwy Fiat 500. Rewelka. To jest kolejna pasta griccia. Mamy tak, ser pecorino, guanciale i pieprz. Także tutaj nie ma jajka, co bardzo lubię właśnie w tamtej paście. Jest tego pieprzu pełno, jest tego sera pełno. Spróbujemy jeszcze guanciale oczywiście. Guanciale to jest podgardle, można powiedzieć policzki świńskie, czyli podgardle. Spróbujemy. No nie wiem, to jest po prostu wyborne. Które wolisz, to czy carbonarę? To. Różnica jest taka, że carbonarze są żółtka użyte. Tutaj tego nie ma, tu jest bardziej słone przez ten ser pecorino i przez to guanciale. Czy to przeszkadza? Absolutnie nie. Guanciale po prostu jest mega. Jest tak chrupiące. Te kawałki tłuszczu po prostu się rozpływa w ustach. Sam makaron, taki sam jak tamten, ale obtoczone w tym sosie jest po prostu mega danie. I trzecie, to już mamy inną pastę. Ragitoni, czyli te mniejsze kawałki pasty. To jest to samo, tylko z sosem pomidorowym i tutaj też nie ma jajka. Ale to jest danie, które trzeba we Włoszech spróbować. Powiem Ci, po tych dwóch jestem pod wrażeniem, ale próbujemy trzeciego. Jezu. Chwyciłem kawałek makaronu i przy okazji chwyciłem też te podgardle. I to mi się tak fajnie skomponowało. Wow. To jest tak proste danie, a tak pyszne. To jest po prostu niesamowite. Uwielbiam włoską kuchnię za jej prostotę, ale to jest po prostu mega. Fajne pomidory, bardzo aromatyczne. Czujesz, że jesz tego pomidora, mimo to, że to jest tylko sos. Ser, pecorino,
Oczywiście wyczuwalny, słony. No nieziemskie, to jest po prostu nieziemskie. Pycha. Mogę polecić tą restaurację. Ale te Spróbuj sobie. podgarle takie dziwne, bo czuć ten tłuszcz, ale to chlupie, nie? Mocno wysmażono, ale czuć ten tłuszczyk, nie? Nie. O, ja tutaj u siebie poczułam w tym kawałku. Rewelacja. Po to się przyjeżdża do Włoch. I to jest takie fajne, jeszcze pikantne, taki kop tej ostrości ma na końcu. Jest pyszne. Pyszne. Jeżeli chodzi o moje danie, mam najmniej tego podgardla jest najmniej, za to jest najwięcej tego sosu, bo ten sos jest zupełnie oblepiony tym makaronem. Nie jest sos oblepiony makaronem, czy tylko makaron oblepiony sosem? Sos oblepiony makaronem i odwrotnie. O Jezu, jestem po prostu tak zachwycony tym wszystkim, że mylę pojęcia. To jest pyszne. Powiem Ci, nie próbowałem tego dania jeszcze nigdy. Ten sos jest po prostu... Czuć tą kwaskowatość też troszeczkę, nie? Od tego pomidora, no. Czuć te pomidory, naprawdę. To jest najlepszy sos pomidorowy, jaki w życiu jadłem, można powiedzieć. Lepszy niż żony? Na pewno Nie też. będę nic mówił, bo siedzisz naprzeciwko, więc wolę nie mieć oka zamiast, widelca zamiast oka, więc nie będę się wypowiadał na ten temat. Porcja nie wygląda na dużą, ale powiem Ci, że chyba się najem tym wszystkim. Bo ten talerz jest głęboki. Ale z tych 3 makaronów jedna carbonara najbardziej mi odpowiada. Twój jest fajnie, bo jest taki słony, taki mocno słony przez ten ser pecorino. Z chęcią bym wrócił na wszystkie 3. Jeszcze został mi się jeden do przetestowania, cacio e pepe, pieprz i ser. Nie wziąłem tego, no bo nie, ale jeszcze wezmę. Ja myślę, że powinniśmy próbować to w różnych restauracjach, i w której będzie najlepsze. Ale w kolejnej ja biorę carbonara. W kolejnej spróbujemy cacio e pepe i na pewno weźmiemy kolejną carbonarę. Chociaż to, powiem Ci, też mnie zachwyciło, bo jest naprawdę, naprawdę zacne. O, wreszcie. Ulubione słowo mojej teściowej. Jak mówię zacne, to jej się bardzo podoba. Rewelacja mówiłeś. Nie mówiłem Wam tego, ale jak mój teść żył, on to miał rękę do wszystkiego. Jak zrobimy kiedyś golonkę, to po prostu była najlepsza golonka na świecie. Ja zawsze jak mi coś bardzo smakuje, to mówię rewelacja. A teraz mi przeszło to i mówię zacne, więc naprawdę zacne dania. Il Duca, dzielnica Trastevere. Polecam, polecam, polecam. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że jesteśmy jedynymi obcokrajowcami tutaj. Aha, sami są Włosi, no? Sami Włosi tutaj siedzą i jedzą. Tam, gdzie byliśmy, gdzie było 38 000 opinii, kolejka 3-godzinna i sami turyści. La Frontera. La Frontera, tak. Sami turyści. Tutaj nie było turystów, ale tak zerknąłem, czy są swojacy. Są swojacy, więc musi być dobre. No i mój zmysł restauracyjny, instynkt vlogera jedzeniowego mnie nie zawiódł, bo jednak jest pysznie. Powiem tak, no rewelacja, no pyszne, kurde. Muszę się wyprostować, bo żona tak za kamerę pokazuje. O tak pokazuje, no to trzeba się wyprostować, pewnie mi to wytnie. Pyszne to było. Skoro było takie dobre, to musimy spróbować typowy rzymski deser. Zgadnijcie. Poproszę o komentarz teraz, jaki to będzie deserek. Podpowiem. Ma w sobie kawę. Bardziej oczywiste nie może być. No dobra, to zobacz. Zobaczymy, no jak ktoś wie i daje tak. 3, 2, 1. Tiramisu. Bardzo mi smakowały te pasty, bardzo mi smakowały. Ale jednak wygrywa moje ulubione, czyli carbonara. Moje też było przepyszne. Twoje też było pyszne, ale takie bardzo słone, prawda? Od tego sera. Ale bardzo pyszne, bardzo pyszne. Kurde. To jajko mi tutaj, wiesz, w tamtym dodaje kremowości, a tutaj nie, ale naprawdę równie pyszne. Chyba nawet lepsze, bo nie takie ciężkie może? Czy ja wiem, czy to... Nie. Oj Jezu, zobacz co to przyszło do mnie. 2 spoon, o 3 spoon. Rację, mama no. Tiramisu, mama. No. Seduta, no sól. Grację. Wygląda to fajnie, to było w lodzie, już widzę, że to jest... No deser przypłynął do mnie w ciągu minuty. Jak zacząłem nagrywać to podsumowanie, zamówiłem i jest Jezu, jak te kakao pachnie! Jak te z tego, z Dominikany. No pachnie kakao. Przebijamy się na sam spód, bo jednak trzeba wyciosać tutaj co najlepsze. Dużo kremu.
Bardzo lubię dużo kremu. Nie wiem, czy to widać po mnie, tutaj na przykład, tutaj, ale Radzio lubi. I Radzio nie lubi, jak się mówi trzeciej osobie, ale bardzo lubię dużo kremu, więc okej. Dobra? W życiu nie jadłem tak kremowego tiramisu. Czy widzę, wszystko w życiu pierwszy raz tutaj robisz w tej Italii. Ja ci powiem, co restaurację będę tak mówić, że w życiu nie jadłem lepszego. Oby. Jola, tereniu. To jest tak kremowe, żeby miał chmurkę. Nie ma takiego tiramisu, Czuć alkohol? nawet jak ty robiłaś tiramisu z tych kocich języczków, była taka, wiesz, ta masa była taka ciężka, taka kremowa, tutaj tego nie ma, to jest bita śmietana. Spróbuj, wyciosam ci kawałek. Jestem tak najedzona, że nie chcę mieć. Pianka. Nie ma tu w ogóle ciasta, nie ma tu pojęcia ciasta, to jest po prostu pianka. No pianka, no. Deser jest tak delikatny, tak puszysty. Wszystkie desery kosztują 8 euro, także spoczko cena też. Dopiero tutaj poczułem na całym spodzie troszeczkę ten alkohol. O, ja widzę ten alkohol na twojej bluzce zaraz i te kakao. Nie szkodzi, mamy pralkę w hotelu. Powiem Tiramisu. ci, że najlepsze tiramisu jak jadłam. Powiem ci, jak ja nie przepadam za tiramisu i dobrze o tym wiesz, to z chęcią wrócę na tiramisu tutaj. Ale na pewno pójdziemy gdzie indziej i też zamówię tiramisu, bo moje ulubione słowo, zacne. Moi drodzy, żeby nie popełnić faux pas, po jedzeniu należy wypić kawkę. To jest kawka. A najlepiej espresso. Najlepiej espresso, bo to jest jeden łyczek, I stawia nogi na cały dzień. Stawia nogi? stawia was na cały dzień. Także zdrówko. To jest esencja życia, pyszności. Wszystko kosztowało nas 95,34 €. No, Za 3 osoby? Bardzo za 3 dobrze. osoby. Kurde, bardzo dobrze. Taniej niż w Anglii. I od razu pan przyszedł i powiedział mi, że napiwek nie jest wliczony. Mówię, okej, napiwek nie jest wliczony. I to chyba pierwsze. Okej, to tutaj napisz ile napiwków. Ja mówię, okej. I nie powiedział napisz. Ale dał mi długopis. Tak. I powiedział, znaczy to jest od 3 dni pierwsza restauracja, w której napiwek nie był wliczony. Tak, także wszędzie, gdzie byliśmy, serwis był wliczony, tutaj nie jest wliczony. I należy się, ja cały czas mówię, że kelnerom się należy za obsługę, za dobrą obsługę, bo jak jest zła, to nie zapłacę. Leci już nasz helikopter, więc zmywamy się, idziemy do kolejnego miejsca. Nara.